słuchajcie, nie, to Wam muszę pokazać. Na pewno w swoich domach czegoś takiego nie macie. Przecież tego w ogóle nawet nie można, nic z tym nie można. Nie zauważyłam, jaką białą nóżkę Bianka ma. Zobaczcie, ona ma takie skarpeteczki. Dwie białe i z przodu też dwie bialutkie. Ale taka biała nóżka. No dobrze. Takie skarpeteczki. I tu jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, mam tą, nie wiem czy pamiętacie, pokazywałam Wam chyba w jakimś odcinku o zakupach, ale to jest tak... No i pyszne, pyszniutkie pomidorowe śniadanko ląduje na mój talerz. Tadam! Takie dwukolorowe, słuchajcie, srebrne i takie ciemniejsze, dwa kółeczka wędrują na moje uszy. Hej! No i ubieram moje cudeńka. Słuchajcie, wczoraj, czyli w odcinku miało być granie. Tam, słuchajcie, wychodzę z Milą na spacer i ona po prostu spotykamy dużego, takiego częściowo zjedzonego szczura. Mówię Wam, po prostu straszne. I miałam jej wczoraj nawet nie kąpać, ale wykąpałam ją w związku z tym, że bardzo blisko była w okolicach tego szczurka, więc już tak jakoś mnie takie obrzydzenie wzięło, że miałam ją odpchlić, nie odpchliłam ją, więc wszystko w odwrotnej kolejności zrobiłam, ale i tak za parę dni dostanie kropelki, choć wydaje mi się, że nie ma tam żadnych pchełek, ale rutynowo zawsze musi być. Chciałam Wam jeszcze pokazać, zobaczcie, ta moja lawendka, ona po prostu cały czas stoi. Mam wrażenie, że ta lawenda stoi wieczność już tutaj. Dosłownie niesamowicie. Nigdy, słuchajcie, w moim życiu nie wkładałam lawendy do żadnych wazoników. To jest mój pierwszy raz, gdzie to zrobiłam. Po prostu i stoi, i stoi. Spróbujcie sobie kiedyś. Naprawdę stoi i jeszcze pachnie. I tu jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, mam tą, nie wiem czy pamiętacie, pokazywałam Wam chyba w jakimś odcinku o zakupach, ale to jest taka świeczka w bardzo fajnym, ceramicznym pojemniczku, takim no, takiej jakby doniczce. Jest już końcówka tej świeczki i się zastanawiam właśnie, jak to wyjąć, czy lepiej mogłam na rozgrzanym to po prostu jakoś wylać. Teraz muszę to jakoś odskrobać, bo chciałam sobie tutaj fajnego sukulencika włożyć i taki będę miała plan. Nie wiem, czy to się dzisiaj uda, ale fajnie, cieszę się na taką nową koncepcję. Dobra, ja się napiję wody i muszę po prostu ten bajzel tutaj ogarnąć. To jest, słuchajcie, no straszne, to jest tak brudno, jest po prostu wszystko. Jest oczywiście, ja nie wiem, wydaje mi się, tu Wam się teraz trochę pożalę, wydaje mi się, że takie rzeczy to się dzieją tylko u mnie. Na pewno, wiecie, 11-latek już się wyprowadził, okej, tak, ale też tego nie robił jak był wcześniej. Kolejna cała dwójka siedzi w domu, teraz gdzieś wybyli, więc okej, ale po prostu nie robią takich rzeczy jak wynoszenie kosza do głównego kosza, jak wypróżnienie i załadowanie zmywarki. Ja nie wiem, po prostu pomimo, że jestem pedagogiem specjalnym z wykształcenia, to no nie wiem, trochę chyba szewc bez butów chodzi. Bo w ogóle wszystko się teraz inaczej potoczyło, tak? A pracuję w szpitalu weterynaryjnym. Po prostu, a dzieci dosłownie mam wrażenie, że robią co chcą. W ogóle zero posłuchu. No i co? No i robię to sama, tak? Marcin od czasu do czasu to zrobi też, ale no nie powinno tak być. O, tu zaschnięta miseczka do zalania, tak? Bo płatki przynoszą. Nie wiem, czy u Was jest to, czy tylko jest to u mnie, czy u Was też. Przynoszą płatki, zrzucają wszystko wieczorem. I płatki zaschnięte w tych miskach. One się potem w zmywarce nie domywają.
potem biorą każde naczynie pod lupę. Mówią, że coś jest niedomyte. No kurczę, no jak jest niedomyte? No niedomyte jest po prostu, bo zaschnięte rzeczy ładują. A tu Marcin dostał taki fajny kubeczek na Dzień Taty też. Filipek sam z siebie to zrobił, więc bardzo miło. I ważna rzecz, właśnie mi się przypomniało, że muszę jeszcze podlać tutaj tego mojego kwiateczka, bo nie kwiateczka, bluszcz, ale on ma dosyć małą doniczkę, więc ta woda bardzo szybko tutaj z niego wychodzi. No i tak sobie tutaj sprzątam, myję i tak sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała Was zaprosić do subskrybowania mojego kanału, bo jeśli Wam się podoba, jeśli lubicie moje zwykłe, niezwykłe dni, to będzie mi bardzo miło. Kochani, ubieram okulary i zobaczcie, co tu jest. Ta miseczka jest po prostu tutaj pęknięta. Ja tak już próbowałam płatki doczyścić, ale ona, słuchajcie, chrzęści. Nie chcę jej rozwalać, bo nie chcę się skaleczyć, ale niestety kolejna moja ulubiona miseczka ląduje w koszu. Wiecie, nie, to Wam muszę pokazać. Na pewno w swoich domach czegoś takiego nie macie. Przecież tego w ogóle nawet nie można, nic z tym nie można. Po odmoczeniu jeden kawałek odpadł. To jest po prostu, to mi robi, po prostu adrenalinę mi podnosi do góry niesamowicie. Jezus, co ja zrobiłam? Jeszcze trochę wody do kosza wylałam. Nie, to wszystko jest, słuchajcie, przez nich. Nie, dzisiaj, słuchajcie, naprawdę wyjdę ze własnej skóry, jak to się kiedyś mówiło. No i słuchajcie, jest już, kuchnia się robi bardziej widoczna, co jest dobre. I ja chciałam Wam powiedzieć, o Milianka chce wyjść na dwór, to ją wypuszczę, bo jeszcze nie ma takiego upału, ale wszyscy dzisiaj byli w domu i jest taka totalna cisza, słuchajcie, dosłownie czuję się jak nasze miasteczko, wiecie, jak już wszyscy turyści wyjadą, to jest taki spokój, takie, nawet bym powiedziała, że jest pewnego rodzaju taka tęsknota, wiecie, z jednej strony fajnie cisza, jak byłam młodsza, uwielbiałam być sama w domu na przykład i taka cisza, spokój, można było się, wiecie, pospacerować po domu, popatrzeć tu, tam, bez po prostu żadnych zagłuszaczy, to było cudowne. A teraz i podobnie tutaj po miejscowości, wiecie, sklep pełno ludzi, wrzawa, oczywiście wkurzające, bo znikają moje produkty nagle i tak dalej, szybciej wszystko się kończy, ale i potem oni wyjeżdżają i się czuje tak łyso. Bardzo śmieszne uczucie, bardzo. I tak właśnie dzisiaj mam, takie towarzyszy mi też uczucie, że się tak czuję trochę łyso. Fajnie, ale łyso. Pomimo, że mam włosy. Zmywara chodzi bardzo dobrze. Zobaczcie, kupiłam wczoraj nowy serek. One zawsze są czosnkowe, pieprzowe są też i to jest totalna nowość. Bardzo fajny jest. Tu jest napisane Blue Cheesy Flavor, czyli taki ma troszeczkę jakby posmak właśnie tego sera z niebieską pleśnią, ale jest naprawdę pyszny, fajny. Wszystkie te wersje uwielbiam tych serków. Jeszcze jedną Wam rzecz powiem. Słuchajcie, cudne, pachnące pomidory. Tak jak książki lubię wąchać, tak lubię też powąchać takie właśnie pomidory z krzaka, bo to od razu mi uruchamia pamięć taką z dzieciństwa, a mianowicie z mojej babci. Pozwolicie, że będę tutaj sobie jeszcze szykować w międzyczasie. Mojej babci siostra, czyli no ciocia do niej, tak się zwracałam. Ona, słuchajcie, zawsze jak byliśmy na wakacjach u babci, to ona zawsze zabierała mnie na wycieczki takie rowerowe i miała taką znajomą, która miała szklarnię z pomidorami. I tam
kupowałyśmy te pomidory, różne odmiany, ale właśnie chodziłyśmy w tych gajach pomidorowych, nie gajach się nie mówi, ale w tych wszystkich krzakach, zrywałyśmy te pomidory i ten zapach był niesamowicie fajny i potem właśnie ciocia tak cieniusieńko je w plastereczki, słuchajcie, kroiła, cieniuteńko cebuleczka, sól, pieprz, no to po prostu niesamowite jest, że zapach potrafi, słuchajcie, wywołać dosłownie całą falę wspomnień. Cudownie, no normalnie zrobiło mi to dzień. I właśnie to jest miłe, że takie rzeczy, tu trzeba się, słuchajcie, właśnie zatrzymywać. Przy takich fajnych, małych, drobnych rzeczach jest niesamowicie się zatrzymać i doświadczyć po prostu tego. A jak tak zasuwamy, no to ciężko jest po prostu cokolwiek zauważyć, więc warto jest po prostu zwolnić. Polecam, wypróbujcie. No i pyszne, pyszniutkie pomidorowe śniadanko ląduje na mój talerz. Nie muszę się na razie spieszyć, choć jeszcze dzisiaj jadę do pracy na zmianę taką do 12 w nocy. Ale przez to mam całe przedpołudnie dla siebie. Smacznego! Spacerek bardzo krótki z Milianką, bo jest dosyć ciepło, ale ona też nie jest zbyt chętna. Ona teraz wypatruje, kiedy wszyscy wrócą do domu, bo tak zawsze ktoś jest, słuchajcie, zawsze ktoś jest, więc to jest taka sytuacja też taka nietypowa, że wszyscy wyszli, no więc ona też się nietypowo zachowuje w związku z tym. Spacer był ekspresowy, a przy drzwiach w międzyczasie się pojawiła paczka, więc ją otworzę, ale właśnie się zastanawiam się tutaj, czy to jest paczka, czy to nie jest czasem paczka, nie wiem, muszę to otworzyć. Zaraz po prostu się nie mogę do tego dobrać. To zobaczmy, co jest w środku, bo tak czy siak po prostu trzeba to otworzyć, ale nie wiem, co to jest. Typowe co, ale jest tak zaklejone, że nie wiem tu od czego zacząć. Może tutaj zacznę od tego. Dobrze, może jest dobrze zapakowane. I teraz dużo tych właśnie różnych było, ale to chyba nawet nie jest z Amazona. A nie, czy to jest? To jest z Amazona. Bardzo ciekawe. Co też to może być? Czy po prostu karton jest? Nie wiem, teraz zobaczymy. To nie mam pojęcia kompletnie, nic mi nie świta. Przecież ja nic nie zamawiałam takiego. Teraz zobaczymy, co też tu może być w środku. Otwieram delikatnie. A, to na pewno Amazon nie zapakował, bo tu jest pełno różnych, słuchajcie, zobaczcie, gazet. Nic nie mówię, bo to znaczy, że jest dobrze. O, jedna rzecz, to pewnie wiem, co to może chyba być. I kolejne rzeczy tu są. Dobra, po prostu uprzątnę sobie te papiery. Wydaje mi się, że 3 takie części są. Jak na bardzo wrażliwą taką fragile rzecz, to dobrze zapakowane było. Nie wygląda to może jakoś super. Karton wypełniony gazetami, ale spakowane bardzo dobrze, bo wszystko, słuchajcie, jest tak, żeby się nie zbiło, czyli dosyć wszystko ciasno ułożone. No i zobaczymy, co jest w środku. Otwórzmy jedno. Ojeju, tak naprawdę się bardzo tutaj postarał, żeby to zapakować. Już mi coś świta, co to może być, ale za chwilę Wam o tym powiem. Teraz tutaj muszę się upewnić. O, jest jedna rzecz. I jeszcze w bąbelkowej folii, jeszcze w gazecie, jeszcze w bąbelkowej folii. Bardzo dobrze zapakowane, trzeba przyznać.
Ale muszę to odpakować, żeby zobaczyć. Słuchajcie, zaraz to będzie całość i to nie jest dla mnie. To była, słuchajcie, bardzo mocna misja specjalna. Zaraz Wam wszystko opowiem. I to jest dla mojego przyjaciela, w zasadzie dla mojej przyjaciółki i jej mąż. Ona stłukła to jest solniczka i pieprzniczka. I on tego nie mógł w Polsce kupić nigdzie. I się okazało, że tutaj ktoś to sprzedawał na eBayu i ja po prostu mu to kupiłam. A w zasadzie to jest to dla niej. O, tu jest talerzyk, tu jest jedna miseczka i za chwileczkę będzie druga. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda po prostu w całości. Akurat mam tutaj matę od grania wyłożoną, więc jest czarna, więc to po prostu się troszeczkę gubi, ale zaraz to wyciągnę, kolejną rzecz. Ale bardzo dobrze spakował. Trzeba naprawdę tutaj wielki szacun za zapakowania tego. Tak spakowane, że naprawdę nie miało prawa się nic tutaj wydarzyć. I teraz jak ja pojadę do Polski, to ja po prostu to przywiozę. Tak, ale już nie będę wiozła w tylu aż, słuchajcie, pudełeczkach. I tak to, słuchajcie, o Jezu, że tego nie zbiła. Tak to wygląda. Bardzo fajny zestaw. Ja mam taki podobny talerzyk w ogóle z Duka, teraz sobie uzmysłowiłam. Proszę bardzo. Brandzik, elegancko. Wygląda, on tu opisał, że nie ma opakowania, ale wygląda faktycznie bardzo dobrze, jak nieużywany, nowy. I myślę, że wszyscy się tutaj ucieszą, a ja spakuję to potem w mniejsze opakowania. Zrobiłam Janowi tortellini pyszne. No, powiedzmy, podgrzałam troszkę, doprawiłam, ale Milianka jest bardzo na niechętna, ale nie dostanie, bo coś mi się zaczęła drapać. Nie wiem, czy to są pchełki, czy to jest jakieś uczulenie na snaczki, więc niestety dla Ciebie mam, proszę bardzo, środek na pchły. I zaraz jej zaaplikuję. No i właśnie tutaj na końcu jest to jest taki niebieski flakonik. Tutaj to trzeba elegancko przeciąć. O, tu jeszcze tutaj troszeczkę dotnę i już będzie. O Jezu, chyba wpadło do Jana jedzenia. I to taki flakonik powędruje na Mili futerko, więc nawet fajnie wygląda, ale niezbyt ciekawie pachnie. Jezu, gdzie to jest? Tu. Może niekoniecznie? No i dobra, teraz szukamy, gdzie jest Milianka i zaraz jej to zaaplikuję. Chodź. Aplikacja jest bardzo prosta, po prostu się to robi na karczek pieska. Dobrze, takiego znaczka dostaniesz, tak? Bo tu wiem, że na tego znaczka nie masz uczulenia, tak? Tego weźmiesz, tak? Ale jednego weź, dobrze? Nie dwa, jednego. Jeden, bardzo ładnie. Właśnie zauważyłam, jaką białą nóżkę Milianka ma. Zobaczcie, ona ma takie skarpeteczki. Dwie białe i z przodu też dwie bialutkie. Ale taka biała nóżka. No dobrze. Takie skarpeteczki. Zobaczcie, jak wygląda jak szakal po tym środku na pchły. Tak. Kochani, lecę do pracy, już jestem gotowa. Życzcie mi udanego dyżuru. Mam nadzieję, że będzie spokojny, bez żadnych dram i bardzo smutnych przypadków. Do zobaczenia, do jutra, pa buziaki. I dzięki.